Cześć, witam serdecznie. Dziś przygotuję marynatę do tego pięknego schabu. Pokażę Wam, jak to robię, a następnie go upiekę. Cały przepis jest dostępny w opisie filmu, a już teraz działamy. Na początek 2 łyżki ocet balsamiczny i 2 pełne łyżki dobrego oleju lub oliwy z oliwek. Następnie papryka czerwona słodka, 1 czubata łyżeczka. Pachnący tymianek, 1 łyżeczka. Zioła prowansalskie, 1 łyżeczka. I estragon, też 1 łyżeczka. Świeżego czosnku na razie nie będę dawał, damy go dopiero na następny dzień. A teraz 2 listki laurowe. Kruszę je drobno, rozrywam i dorzucam do marynaty. Taka marynata jest na 1,5 kg mięsa, 1,5 kg schabu. Jeśli będziecie mieli większy kawałek, należy ją odpowiednio zwiększyć. Pieprz czarny młotkowany, 2 pełne łyżeczki. Będzie pysznie i aromatycznie. Wstępnie mieszamy naszą marynatę, żeby wszystkie składniki dobrze się wymieszały i połączyły. Teraz dodam około 70 ml letniej wody, wymieszam w tej marynacie i dosypuję sól. Dla ostrości i aby nam trochę skruszyło mięso, dodaję musztardę sarebską, ostrą, 2 pełne łyżeczki. A teraz dla słodkości i równowagi naszej marynaty dodaję 1 pełną łyżkę miodu. Aby marynata napełniła mięso swoim dobrym smakiem, starym dobrym sposobem, takim domowym, dużą drewnianą wykałaczką ponakuwam schab, bardzo drobno, jedna dziura obok drugiej. Nie ma co się martwić tymi dziurami. Podczas obsmażania, następnie pieczenia te dziury znikną, wszystko się pozamyka. A jakie Wy macie swoje sposoby na to, aby marynata dostała się do środka mięsa? Napisz mi w komentarzu. Bardzo jestem ciekaw. Teraz trochę zabawy. Schab zanurzam w marynacie. Masuję go, nacieram tak, aby ładnie wypełnił się tym całym smakiem, aby ją pochłonął, żeby ona weszła tak w niego. Następnie ten cały kawałek schabu zostawiam w lodówce na 24 godziny. Co jakiś czas wyciągnę z lodówki, obrócę delikatnie, wymasuję i schowam z powrotem. Tak mniej więcej 2 do 3 razy. Zobaczcie, jak on pięknie, ślicznie wygląda, ładnie pachnie. Po upieczeniu będzie bardzo, bardzo smaczny. Tak przygotowane mięso zakrywam i chowam do lodówki, tak jak mówiłem, na 24 godziny. Można krócej, można troszkę dłużej. 24 godziny wystarczy. A tak wygląda mięsko po 24 godzinach. Wyciągnięte, delikatnie przetarte ręcznikiem. Rozgrzewamy patelnię dosyć mocno, z niewielką ilością oleju. Można w ogóle, ale lepiej troszeczkę dać. Rozgrzewamy patelnię i obsmażam dookoła z każdej strony
Smażymy krótko, po 2, maksymalnie 3 minuty, tak tylko, aby pozamykać tak zwane pory. Zobacz, jak pięknie wygląda, lekko obsmażony. Dzięki temu nasze mięso będzie pyszne, kruche, a zarazem soczyste w środku. Jeśli lubicie takie pieczone mięso, zapraszam, link u góry po prawej stronie. Najlepsza karkówka z piekarnika. Obsmażony schab wędruje z powrotem do naczynia żaroodpornego, w którym będzie pieczony, do tej marynaty. I teraz na górę mięsa wyciskam 2 ząbki czosnku. Delikatnie rozsmarowuję czosnek na górę schabu i posypuję po całości 1 pełną łyżeczką papryki czerwonej słodkiej. Tuż przed upieczeniem jeszcze posmaruję tą marynatą, aby ta papryka za bardzo nam się nie spaliła w środku i nie była gorzka. Tak przygotowane mięso wkładam do rozgrzanego piekarnika na 190 stopni i piekę na 2 razy. Najpierw pół godziny w 190 stopniach, a następnie zmniejszam temperaturę na 160 stopni i piekę jeszcze przez 40 minut. Po tym czasie mięso jest już pięknie upieczone, kruche i soczyste. Można od razu kroić w grube plastry na obiad, w sosie własnym podać, albo zostawić do całkowitego ostygnięcia. Wtedy będzie dobrze się kroić jako najlepsza wędlina domowa na chleb. Naszą pieczeń zostawiliśmy do całkowitego ostygnięcia, a teraz zobaczcie, jak ładnie się kroi. Można go kroić w cienkie plastry, na wędlinę. Nie kruszy się za mocno jak na schab. Jest soczysty, miękki, bardzo, bardzo smaczny i aromatyczny. Polecam wypróbować przepis. Na pewno będzie smakować wyśmienicie. Dziękuję za wspólne oglądanie i gotowanie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.